Cześć, cześć, cześć. Nie wiem, czy już jestem live, czy już niby jestem. Witam Was serdecznie. To mój pierwszy live w życiu na YouTubie. Teraz tu widzę jeszcze. Mam echo, bo mąż słuchał o pokoju obok i niestety słyszę siebie. Dobra. Najgorsze jest to, że nie mam lustrzanego odbicia, więc widzę siebie na odwrót. No ale mam nadzieję, że jakoś wybrniemy. No i co tam słychać? Dzisiaj jest 12 kwiecień. 12 kwiecień. Może tutaj oddalimy troszeczkę. 12 kwiecień 2025. Autentycznie wstałam przed chwilą, bo mówię bez jaj. Ma być to moja właśnie pierwsza kawa, a nie jakaś tam kolejna. Dzisiaj piję w kubku Stulu, bo mamy taką tradycję, że gdziekolwiek jesteśmy, to kupujemy sobie kawki, kubeczki z tego miejsca, gdzie podróżujemy i później jak sobie piję poranną kawkę, to sobie właśnie wspominam to miejsce. I dzisiaj jest Tulum, jedno z moich ulubionych miejsc, gdzie dosyć często wracam. Na przykład teraz 17 maja też robię z koleżanką taki retreat i jedziemy na parę dni. Więc jeszcze mamy chyba jedno miejsce, jakby ktoś chciał, to zapraszamy. O, tutaj pozdrawiam z Polski, super Dorotka. Cześć, cześć, cześć. Tak, to, ja nadaję z Chicago, może jeszcze powiem. O, tu jeszcze nie wyciszyłam telefonu, widzicie, tu się uczę cały czas. Telefon trzeba wyciszać. Tu jeszcze nie ogarniam trochę tego YouTube'a, pamiętajcie, bo to jest tak świeżynka dla mnie. Więc nie wiem, tu nic nie mogę za bardzo robić, więc tak jest na żywo, no to po prostu jest, tak? Żadnych filtreczków nie ma, żadnej kamerki nie mogę, no co, jest jak jest. Chciałam się przedstawić, tak, nazywam się Sofii i mieszkam od 23 lat w Chicago, a jestem z Zielonej Góry. I teraz postanowiłam właśnie w soboty robić rano takie wspólne kawki. No bo czemu nie wypić kawki z Wami na przykład? Zamiast samej. Znaczy piję z mężem i z kotkami, ale może Wy będziecie chcieli też dołączyć i to przywitajmy się, tak? Bo widzę, tu jest więcej osób, ale tylko niektóre tu piszą, więc proszę mi napisać, skąd jesteście. Bo tak raźniej, jak się mówi do kogoś, kto tam jest po drugiej stronie, a nie tylko sama do siebie. I zaraz Wam powiem, jakie mam pomysły na tą sobotę. Więc myślę, że możemy. Ostatnio czytam mnóstwo książek i ja z moim ADHD mam tak niestety, że czytam parę książek naraz. Więc później Wam powiem, jakie czytam obecnie. Powróciłam do tej książki Życie jak kot. Kiedyś ją przeczytałam. Mam 2 koty, ale teraz znowu powróciłam, bo koty mają tyle mądrości w sobie, że... O, na przykład to jest fajne. Kot myśli przede wszystkim o sobie. I taka prawda, nie? Kot akceptuje siebie takim, jakim jest, bo kot kocha siebie samego. Kot zawsze wybiera... O, cześć Aniu. Z turnieju siatkówki z Wisconsin. Super, super. Tak, kotki to moja też pasja i w ogóle ludzie to moja pasja. Więc uwielbiam się dzielić swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Jeżeli druga osoba z Wisconsin, o widzę tutaj łapie jakieś zasięgi. Wisconsin to jest stan blisko Illinois, taki sąsiadujący. Więc witam.
Kawki w dłoń, proszę. A też dzisiaj najlepiej napisałam do rodzinki z Polski, a ciocia się mnie pyta, czy ja będę widoczna, bo jestem w piżamie. A ja mówię, że nie, tylko ja będę widoczna, ale też jest taka opcja, wiem, że można zapraszać gości i jak ktoś będzie chciał dołączyć, to oczywiście nie widzę, dlaczego by nie. Ale dziwnie tak bez tego lustrzanego odbicia. Wszystko jest na opak. A jak ktoś wie może jak to zmienić, to dajcie znać, bo ja tu widziałam, że nie da się. Kto tu jeszcze jest? Bo wiem... Dobrze, ja już teraz nic nie ruszam, dobra? Bo to jest pierwszy raz, więc nic nie ruszam. Dobra, więc tak, z tymi kotami. Nie wiem, czy macie koty, jakieś zwierzątka macie? Bo one są naprawdę takie mądre. Kot, na przykład, nie wiem, czy zauważyliście, wybiera sobie zawsze miejsce takie wygodniutkie, on sobie myśli o swojej wygodzie i to, co sprawia jemu przyjemność. I na przykład widzicie, on sobie nie przyjdzie na zawołanie, chociaż nasze jak zawołam, to przyjdą, ale wtedy, kiedy sam potrzebuje przytulenia, sam potrzebuje tej energii od nas, no to wtedy sobie przyjdzie czyli komunikuje się jasno, więc to warto, myślę, od kotków tego się uczyć, że kotki są takie właśnie niezależne, wiedzą czego chcą i nie da się im tutaj narzucić. O, kot jest pewny siebie, to jest bardzo, bardzo fajne. I potrafi powiedzieć nie i często z tego korzysta. Taka prawda, bo nie za bardzo zmusisz kota. Powiem wam, że jeszcze ostatnio czytam, kurczę, właśnie to jest najgorsze, ja nie wiem, czy też wy tak macie, bo ja tak mam, że czytam autentycznie teraz raz, dwa, trzy, cztery książki naraz i potem się gubię, którą czytam. I teraz na przykład czytam Gabora Matę. Może dlatego nie można tego lustrzanego odbicia, żebyście widzieli. To jest taki właśnie doktor psychologii. Uwielbiam tego pana. I rozproszone umysły, bo sam ma ADHD i zgłębia właśnie ten nurt, tą zespół deficytu uwagi. Właśnie posiadam taki zespół. I też mam jego drugą książkę, Kiedy ciało mówi nie. Koszty ukrytego stresu. To jest naprawdę warto zgłębić. Ja myślę, że to będzie osobny odcinek w ogóle, bo my często nie słuchamy swojego ciała i takie bardzo molestujemy sami, bo ciałko nam mówi często, że już dosyć, że już to, albo że proszę odpocząć, albo z nami prowadzi taki cichy dialog, ale my często właśnie tego nie słuchamy, no i w momencie, kiedy już nas dziabnie jakieś choróbsko, no to wtedy się zatrzymujemy, a tak to pędzimy, jak pędzi wiatr. Też na przykład myślę, że za każdym razem co sobotę miałam taki kalendarz Louise Hay, który dostałam od Klaudynki i na przykład dzisiaj jest takie przesłanie. Pamiętaj, że jeśli coś cię... Będziemy teraz po polsku próbować. Pamiętaj, jeżeli coś cię drainuje, coś cię wciągnie, na przykład coś, czego nie chcesz, czyli wciągnie ci coś, czego nie chcesz, to wtedy jeszcze bardziej cię to wciągnie. Czy to ma sens? Ma sens, bo to jest jak bagno nas wciągnie, tak? Czyli myślę, że musimy się nauczyć troszeczkę jednak podążać za tym jednak, co chcemy, co za głosem serca, niż za takimi jakimiś przymusami, więc na przykład wiecie czy nie wiecie, ja 1,5 roku temu też już w mojej pracy się zrobiło na tyle toksycznie, pracowałam tam 4 lata, że po prostu wstałam od biurka i wyszłam. I moje ciało mi podziękowało, ponieważ był już taki moment, kiedy w pracy nie dość, że miałam wysoki puls, byłam zestresowana, już kortyzol po prostu skakał i przez cały dzień 8 godzin przy komputerze, bo to była praca taka bardziej właśnie w oficie. I nie tyle mieć studenci, bo to była taka szkoła medyczna,
nie studenci mnie denerwowali, tylko po prostu taka atmosfera toksyczna. Nie będę mówić źle, bo może ktoś słucha ze starej ekipy. Ale i po prostu sobie nie pozwoliłam już na to, tak? Więc bez żadnego jakiegoś wielkiego planu B, po prostu wstałam, spakowałam swoje rzeczy i wyszłam. I poczułam taką ulgę, mówię wam, jakby ci taki wielki, ciężki plecak spadł. O, cześć Olciu, Olcia dała radę, hurra! Fajnie, że ktoś jest po drugiej stronie. A ja tu gadu, a tu zaraz kawa mi wystygnie. A jaką kawę lubicie? Bo ja piję sobie z takim... Zauważyłam parę lat, że nie mogę pić z jakimiś śmietankami, kawami i tak dalej, z takimi mlecznymi rzeczami, jak mleko, czy właśnie śmietanka. Nie mam żadnej nietolerancji na laktozę, ale stwierdziłam, że te wszystkie nabiałe mi nie służą, więc zaczęłam robić, najpierw kupowałam mleka orzechowe różne i takie owsiane i tak dalej, ale potem oczywiście zgłębiłam ten temat i się okazało, że te kupne mleka, nawet takie bio, eko, organiczne, mają nie za dużo fajnych składników w środku, więc zaczęłam robić swoje, czyli moczę migdały swoje tak na cały dzień i daję trochę nerkowca. Wiem, że to może nie są najlepsze orzechy, ale dają takie kremowości. Więc te cashew, orzechy i migdały moczę, potem blenduję i dolewam wody i przecedzam na taką, mam szmateczkę taką jak do serka i to mleko może stać w butelkach, nie wiem, chyba z 5 dni mi stoi w lodówce, więc robię z taką porcję. No i ja też jestem zdania, że nie jestem całkiem przeciwniczką kawy, o ile pijemy dobrą, organiczną, fajną kawę. Ja w ziarenkach zawsze kupuję, mielę przed samym zaparzeniem i z takim właśnie orzechowym mlekiem, które sama sobie zrobię. Pyszunia, mówię wam. Czyli pamiętajcie, kawka jest ok, tylko nie żadne, broń Boże, mam nadzieję, że tu już nikt nie pije żadnych rozpuszczalnych albo jakichś takich nieciekawych kaw. Herbatki też są fajne, matcha jest fajna, ale ja myślę, że to zawsze została na popołudnie, bo rano zawsze musi być kaweczka. Ej, naprawdę wam mówię, wiecie jak dziwnie się widzi siebie na odwrót? Nie wiem o co chodzi za bardzo. A tutaj widzę, no tak, mam wsparcie. Ojej. Wsparcie mam, bo tu dziewczynki mnie wspierają. Dziękuję, dziękuję. I co jeszcze? O czym jeszcze chcieliście pogadać? Co się dzieje w waszym życiu? Macie jakieś pytania, to zadawajcie. Więc to będzie taka seria co sobotę o 9:00. Jak się uzbierają z tygodnia jakieś pytanka, to możemy je poruszać. Ja tu muszę się jeszcze obcykać, o co chodzi. Wiem, że te niektóre funkcje wchodzą, jak ma się 1000 followersów, a ja mam dopiero 800 chyba, coś tam. Więc wiem, że więcej funkcji wejdzie, jak będziecie subskrybować, ale mam nadzieję, że tutaj też wyjaśnię, na czym to polega, bo dużo osób dalej jeszcze nie wie, jak działa do końca YouTube. Sama też się uczę. Więc dużo jest osób, które ogląda YouTube, ale się nie loguje. To nie chodzi o ten płatny kanał, płatną subskrypcję, tylko po prostu nie loguje się ze swoim Google account. Więc jeżeli oglądasz bez zalogowania, to nie możesz żadnej subskrypcji nacisnąć. To jest o tyle fajne, że na przykład widzicie, jak macie swoje konto, ja mam na przykład tam od 2011 czy tam 2007, to wtedy widzę całą sobie historię, mam swoich ulubionych twórców, jak zaczynam jakiś odcinek, to potem sobie mogę dokończyć i tak dalej, więc jest dużo plusów posiadania konta, więc jeżeli nie macie, to zachęcam. Jest to darmowe i subskrypcja polega na tym, że jeżeli was interesuje jakiś twórca, to po prostu tam klikacie taki dzwoneczek. I jeszcze tam możecie włączyć powiadomienia, żeby wam nic nie umknęło. Tak, tutaj sobie mogę czytać.
chciałabym, żebym opowiedziała o wyprawie do Tulu. Ja nie wiem, czy wy na przykład widzicie, czy wy widzicie na czacie inne też pytania, jak inni piszą, czy nie? Czy tylko ja to widzę? Proszę o odpowiedź. Tak widzimy. O, super, super, dobra, dobra. Okej, no to fajnie w sumie, nie? To proszę tylko bez przekleństw i mieć taki nastrój poranny, dobra? Bo jeszcze nie zdążyłam tej funkcji zrobić. Jest taka funkcja, że mogę sobie wpisać jakieś takie słowa, klucze, jakieś obraźliwe, czy jakieś takie, których bym nie chciała, żeby były pokazane na czacie. Ale jeszcze tego nie zrobiłam, więc dzisiaj tak proszę spokojnie. Dobrze? Dziękuję. Wyprawa do Tulum. Tak, robimy, tak przerwało, ale że, okay. Wyprawy do Tulum, wiecie co, bo przez to, że my z Chicago mamy 3,5 godziny na Karaiby i uwielbiam, każde wyspy na Karaibach są, każda jest cudowna, bo to jest dużo jest takich, na przykład francuskie wyspy są, Curaçao byliśmy na przykład 2 lata temu z mężem, to jest holenderska wyspa, Aruba i tak dalej. Każda ma taki fajny klimat. W ogóle jak na Curaçao jest tak, że sklepy są takie europejskie, czyli jest ona bardzo mało amerykańska, więc bardzo taka fajna dla nas, atrakcyjna. Bo na przykład Dominikana jest taka bardzo już zamerykańszczona, jedzenie jest amerykańskie, więc to nic ciekawego. Ale Meksyk bardzo lubię, bo nie dosyć, że ma bardzo bogatą kulturę właśnie Majów i Azteków i jest tam tyle jeszcze do odkrycia. A akurat Tulum, fajny mamy lot do Cancun i później 1,5 godziny samochodem, czyli 3,5 godziny lecimy, potem 1,5 godziny samochodem zawsze wypożyczamy autko i sobie zwiedzamy. No i teraz z Renatką moją organizujemy takie, byliśmy w marcu pierwszy raz i teraz w maju i tak myślę co parę miesięcy takie retreaty fajne, gdzie zabieramy parę kobiet, tak myślę około 6-8 kobiet i robimy tam fajne różne ceremonie takie. Znamy już te miejsca, dokładnie znamy miejscowych szamanów, więc takie na przykład ceremonia Tamaskal jest cudowna, to ja tam gdzieś tam na swoich social mediach, czyli myślę, że na YouTubie dałam taki chyba filmik odnośnie Tamaskalu. To jest taki sweat lodge, bardzo piękna ceremonia, potem ceremonia kakao, bo oni tam słyną właśnie, dla nich to jest święta medycyna kakao, która nam otwiera serduszka pięknie. I będziemy też zwiedzać, zawsze jest trochę zwiedzania też, ale wszystko jest takie umiarkowane, więc tak każdy znajdzie coś miłego. To nie jest taki wesoły autobus, gdzie po prostu od rana do nocy nic nie robimy, tylko chodzimy po jakichś muzeach i tam innych wykopaliskach, tylko po prostu tu w jeden dzień pojedziemy na piramidy, w drugi dzień na przykład też będzie luksusowo, bo pójdziemy do Azulika na przykład na Sunset Experience, to jest taki bardzo piękny ośrodek, najbardziej znany. I będziemy oczywiście też medytować na plaży, będziemy miały właśnie takie ceremonie kakao, będzie mnóstwo ciekawych, pięknych, będziemy pływać w cenotach i to wszystko mamy cały taki pakiet, wszystko jest wliczone, nie musicie się niczym przejmować, my rezerwujemy bilety, wynajmujemy tam piękną willę z basenem, wszystkie atrakcje są wliczone, jedzonko, wszystko, więc nie musicie się niczym martwić. Na razie robimy z Chicago, ale jak jest ktoś zainteresowany ze Stanów, to też nie ma problemu, bo wtedy spotykamy się już na miejscu w Tulum. Więc wiem, że teraz są jeszcze chyba 1 czy 2 miejsca, a jeszcze nie mamy dat na październik, więc zapraszam. Nawet jeżeli ktoś by chciał z Polski, to także coś możemy wykombinować. Tak, tu odpowiedziałam na pytania, ale dziwnie tak, szkoda, że nie możecie się połączyć i ja bym sobie was zobaczyła, jakby też pijecie kawkę. Co prawda jest już 9 tutaj u nas, to może już niektórzy po kawce i w Polsce już tam też jest 4, tak? I co? I co jeszcze? Co jeszcze chcecie wiedzieć? Skończyłam swoją właśnie stronę internetową parę dni temu, nad którą się męczyłam już parę
chyba z 3 miesiące, ale zrobiłam sama, więc jestem mega dumna. Jeszcze muszę, jadę na rok. Super, super. Jadę na rower. Ej, to dobry pomysł, może też się ubiorę i też dzisiaj pojadę na rower, bo dzisiaj powiem Wam, jest nawet chyba ładnie i już może wiosna do nas zawita, bo w Chicago ci, co nie są stąd, to musicie wiedzieć, że mamy ekstremalne temperatury, ponieważ u nas może być minus 25, a na drugi dzień może być plus 16 Celsjusza. Więc tak to było teraz, było minusowo, było zimno w zeszłym tygodniu, znowu miesiąc temu nagle było 26, no i wiem, że w poniedziałek znowu ma być powyżej 20. Więc tak to właśnie jest. Raz ogrzewanie wchodzi, raz ochładzanie. Co jeszcze chcecie wiedzieć? No właśnie zadajcie jakieś pytania, bo to takie jak pomyślałam, że do pół godziny max, więc będziemy się spotykać co sobotkę. Zawsze z czymś fajnym do Was przyjdę. Dzisiaj, tak jak mówię, trochę teścik. Muszę się przyzwyczaić z tym brak lustrzanego odbicia, bo całkiem w ogóle inaczej się włosy, ale już nie ruszam, bo jeszcze gorzej będzie. Tak, no i stronę, robię tam stronę. Jeszcze, bo ja wiem, że ona jest po angielsku, też zapraszam Was na moją stronę, ale holistykastudio.com. Muszę jeszcze ją zrobić po polsku, to druga sprawa. Będę tam wrzucać dużo, mam takich też darmowych workbooków, takich e-booków, więc możecie sobie pobrać. Tam jest też opcja lokalnie, jak chcecie kupić Simos, który sprzedaję prawie od 2 lat. To jest taki superfood. Zachęcam też do przeczytania na ten temat, jeżeli nie wiecie jeszcze, co to jest Simos. To jest taki właśnie, to są takie algi, które mają pełno kolagenu i mają 92 minerały i witaminki, a nasz organizm potrzebuje około 104 podobno, więc ma wszystkie już składniki odżywcze. Sama używam już od ponad 2 lat i uwielbiam. I tam będę wrzucać jeszcze inne rzeczy, tylko jeszcze po prostu się za to nie zabrałam, bo mam z Indii też pełno różnych i z Meksyku wspaniałych kadzidełek, które na przykład za mną teraz tu jedna jest. Nie wiem, czy widać. Takie kadzidła, kopal i takie różne rzeczy, olejki i mnóstwo takich właśnie fajnych rzeczy. I też będę miała tam takie organiczne, ekologiczne ubrania, ponieważ szukam parę firm, już mam, z niektórymi już współpracuję. Interesuje mnie tylko i wyłącznie takie naturalne materiały, więc jeżeli ktoś z Was zna jakieś takie fajne firmy eko, to też zapraszam, żeby mi podesłać tutaj wiadomości, co to są za firmy. Właśnie z dziewczynami moimi stwierdziłyśmy, że po 40 to już nas nie interesują, na przykład bielizna Victoria's Secret nas już nie interesuje, teraz nas interesuje wszystko, co jest wygodne, eko i naturalne, więc to jest taka różnica. Na przykład tu mam swoje kimonko szlafroczek, który jest właśnie z tureckiej, taki muślin turecki, naturalny, jest tak przecudny, ja nie dosyć go zabieram zawsze na wakacje, po kąpieli, uwielbiam takie rzeczy. Wolę sobie kupić teraz jedną porządną, fajną rzecz, taką z naturalnego kotonu, czyli bawełny, czy z innych jakichś bambusowych, teraz są fajne takie bambusowe też materiały, niż mieć 5 jakichś takich sztucznych, gdzie ciało nie oddycha. Więc tak. Co jeszcze tam będę miała? No różne rzeczy będę miała. Tam na mojej stronie też, jak na dół zeskrolujecie, to tam współpracuję też z jedną taką ajurwedyjską firmą i druga jest też, ma takie fajne, naturalne suplementy, więc też zapraszam, jak chcecie coś kupić. Ale możecie wpadać, właśnie nic nie musicie kupić, możecie sobie po prostu przyjść i poczytać mojego bloga. Ale jeszcze mówię, jest na razie po angielsku, ale będzie wkrótce po polsku, tylko muszę to obczaić, bo to nie jest tak prosto, jak się samemu robi wszystko. O,
O, widzę, że też jest Berlin, Zielona Góra, naturalez, tak. Olcia, oczywiście, że naturalnie, tylko naturalnie. Widzisz, ale to trzeba dojrzeć do tego, co nie? Myślę, że właśnie z czasem doceniamy taką wygodę i to się też takie, wiecie co, łączy chyba z takim właśnie z tym self-love, tak zwanym miłością do siebie, bo jeżeli siebie kochamy już, to nie chcemy ładować w siebie, czyli nam się też dieta zmienia, bo wtedy staramy się jednak odżywiać swoje ciało i być, jeżeli siebie kochamy, to myślę, że dbamy i o dietę, i o ruch, i to jest takie holistyczne podejście i tak samo to się wiąże z tym, co ubieramy na siebie i czego dotyka nasza skóra. Więc oczywiście, że tak, zgadzam się. Jeszcze mi zostało 1/3 kawy. A Olcia, możecie z Olcią, to moja kuzynka, jest jeden odcinek, który zrobiłam z Olcią. O, cześć Marzenko. Ola robi takie kąpiele leśne w Polsce, blisko Zielonej Góry, więc zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Bardzo ciekawy nurt teraz, właśnie zwłaszcza w Polsce, który nam fajnie, właśnie to jest w ogóle niesamowite. W ogóle muszę się nauczyć, wiecie czego, bo z tym moim ADHD, że jak widzę, że się pojawiają nowe tutaj komentarze, to już tracę wątek, więc muszę jakoś tak sobie. Ja nie wiem, czy ja muszę się jakoś nauczyć tego. Się rozpraszam totalnie. Dobra, skończę jeden wątek najpierw. Tak, Ola robi te kąpiele leśne, jest trenerką certyfikowaną, więc jeżeli chcecie się wyciszyć, właśnie uspokoić umysł właśnie, szkoda, że tu Cię nie ma bliżej, ale jak pojadę do Polski, to pierwsze to polecę do lasu, do Oli. Chodzi o uważność, żebyśmy chodziły na spacerki do lasu, ale z taką uważnością. Naprawdę wyłączmy telefony, nie chodźmy do lasu na spacery, przynajmniej powiadomienia, wiesz, gdzieś tam schowajcie albo w ogóle zostawcie w samochodzie, jak wychodzicie. I ja sugeruję też, nie ubierajcie słuchawek, jak jesteście w lesie, żeby słuchać tych dźwięków przyrody, żeby się zatrzymać, żeby zauważyć jakieś zwierzątka, florę, faunę, przytulić się do drzewka. Ja zawsze mam też, wiecie co, mam taki, kupiłam sobie chyba 2 lata temu, taki mam hamak, taki bardzo cieniutki, on takie malutko miejsca zajmuje i sobie go zawsze mam w plecaczku i jak widzę tylko gdzieś jakieś drzewka, które utrzymają mnie, to sobie ten hamaczek rozkładam bo jednak nie chcę całkiem na ziemi w lesie, no bo wiadomo, są kleszcze i tak dalej, a jak sobie taki hamaczek rozłożę i mam do tego jakąś książeczkę, albo czasem po prostu sobie leżakuję, więc to też fajna taka opcja. Tak, i teraz się mogę przywitać. Cześć Marzenko, czy już kawka wypita? Marzenko się widziałyśmy wczoraj akurat. Ach, no i co jeszcze? Teraz jestem też w trakcie taki pionierski, autorski program wymyśliłam z koleżanką Renatką. Z Renatką też zresztą macie 2 filmiki na YouTubie i możecie sobie obejrzeć. Taki mamy program 8-tygodniowy dla kobiet, które chcą, piję razem z Wami. Super, z kardamonem i cynamonem. Ach, to widzę tutaj na bogato. Mamy taki program, który zebrał wszystkie moje doświadczenia i Renatki. Znaczy moje to są takie, że straciłam 116 funtów w ciągu 4 lat. To jest 50 kilo. 50 kilo żywej wagi poszło. I myślę, bo ja już próbowałam wszystkiego, bo miałam i operację bariatryczną, i zaszczyki, i terapię z psychologiem 4 lata, i jeszcze po prostu wszystkiego na świecie. Tyle, ile wydałam pieniędzy na różne diety, dietetyków, trenerów, po prostu masę i już wiem, co działa, co nie działa. Zrobiłam też taki Mindful Weight Loss Coach program, ale głównie to chodzi o zmianę nawyków, powiem Wam. Bo niestety to tak nie działa, że Ty sobie weźmiesz zaszczyk, nawet jak zrobisz operację, to i tak można przytyć. Wiem to po sobie.
Więc wymyśliliśmy taki program, bo 8 tygodni to już jest fajnie, że można już te nawyki utrwalić i zmienić. I myślę, że teraz jeszcze zostały nam 3 tygodnie, ale dziewczyn mamy 20 kobiet i dziewczyny już naprawdę mają fajne efekty po 7, 8, 12 funtów schudły. Funt to na kilo to są 2 funty, jakby ktoś nie wiedział. I ten program łączy w sobie właśnie, to nie jest żadna dieta, tylko próbujemy nauczyć dziewczyny, bo wiecie, co jest w tym całym odchudzaniu, o co chodzi? Nie chodzi o to, żeby się trzymać jakiejś diety, bo to jest nudne, bo na mnie to nigdy nie działało, że dietetyk mi ułożyła jakąś dietę, a ja i tak po tygodniu wracałam do starych nawyków. Chodzi o to, że jak się nauczycie komponować posiłki, co kupować, co jeść, to tak naprawdę możecie wszystko jeść. I chodzi też o eliminację, jak najbardziej, żeby wyeliminować cukier, nabiał i gluten. No, to jak te 3 wyeliminujecie, to możecie resztę jeść, co chcecie. I tam łączymy też elementy totalnej biologii, psychologii. Mamy ekspertów od ćwiczeń fizycznych, więc ja myślę, że i mamy piękny workbook, co tydzień dołączamy, na bieżąco też robimy, bo słuchamy też feedbacku dziewczyn, około 20 stron teraz w tym tygodniu było, więc ja myślę, że na koniec programu to już będzie ponad 150 stron. Dziewczyny sobie drukują i fajnie korzystają z tego. Też będziemy robić to po angielsku i więc to jest też taki projekt. Bo ja muszę mieć dużo projektów, żeby nie myśleć o głupotkach i żeby mój mózg troszeczkę był taki wyciszony. Dobra, jeszcze mam 3 łyki i lecimy, bo trzeba zacząć ten dzień. Trzeba się ubrać. A co wy będziecie robić dzisiaj? Proszę mi się tutaj podzielić. Jeszcze wiecie co? To widzę, przychodzą ludzie jacyś. Fajnie, fajnie. Wiecie co? Nie chcę, żeby to tak było jeszcze jakoś nie wiadomo jak, ale na przykład nie wiem, czy wy korzystacie z takich kart różnych fajnych. To są takie bardziej afirmacyjne karty, nie żadne taroty. Nie mam nic przeciwko, ale chodzi o to, że lubię takie właśnie, zawsze mam jakieś takie motto na dzień. Dzisiejszy na przykład, ja lubię Nitię, akurat Nitia jest z Polski. Bardzo ją lubię. I właśnie też planuję zrobić swoje karty, jakieś takie fajne. I co myślicie? Także tak. No to dobra. Może jakieś przesłanie zrobimy na koniec. Co dzisiaj nam... Okej, dobra. Dzisiaj tulić pieska. Spacerek. Spacerek z pieskiem jest jak najbardziej wskazany. To jest karta. Okej. Widzicie, tak. Zrozumienie i dobra. Zrozumienie i miłość są jednym. Ze zrozumienia przychodzi miłość, z miłości współczucie, ze współczucia odpowiednia myśl, słowo i działanie. To musimy to teraz przeanalizować, kochani, bo to nie jest takie... Czyli zrozumienie i miłość są jednym. Ze zrozumienia przychodzi miłość, z miłości współczucie, ze współczucia myśli, słowo i działanie. Czyli tak jak zawsze mówię, miłość, miłość, miłość. Wszystkich tulic, tak. Tulmy się, kochamy się, to jest motto na dzisiaj. Kawa wypita. I w takim razie, kochani, do zobaczenia za tydzień. I zapraszam jeszcze raz do subskrypcji i do odwiedzenia mojej strony internetowej. No i bądźmy w kontakcie po prostu. I teraz ja jeszcze nie wiem, jak ja mam to zrobić tutaj, żeby zakończyć i żeby to się zapisało. Zaraz na to wpadnę.
Buziaki, buziaki wszystkim. Pozdrawiam. Pa, pa.